Kamil, chodź. Musimy spadać, Spadaj, chodź. lamusie! Kamil, proszę, chodź. Odpierdol się! Co to odpierdala? Zajebać ci? Sławciu! Co ci tak wesoło, Wolska, co? Jest! Co? Zabić mnie chcesz? Łeb mi pęka. Sławciu, migrena czy kac? No to jesteś sobie sam winien. Nie miewam kaca. Wódka musiała być jakaś trefna. Co? Bawi cię, że kolega z pracy jest cierpiący? A ty taka zawsze współczująca. Sławciu, ja się do ciebie uśmiecham, bo ja mam dobry humor. Jak można mieć dobry humor, pracując w tym mordorze? Od rana 4 zgłoszenia włamań, 3 rozboje, usiłowanie gwałtu, 2 pobicia, z czego jedno może zmienić kwalifikację czynu na usiłowanie zabójstwa. Rzeczywiście dużo jest do śmiechu. Sławciu, cycki w górę dzisiaj cały dzień. O. Zdajesz sobie sprawę, że to, co powiedziałeś, to jest tylko jedna strona medalu? Jest jeszcze druga, bardziej paskudna. Nie wiem, Wolska, z jakiej ty się choinki urwałaś. Słuchajcie, po prostu wiem, że tutaj mieszkają też normalni ludzie. Spokojni, fajni, mają różne ciekawe zajawki, wiesz, rzeczy takie ciekawe, które robią codziennie. A nie, zajmują się tylko mordem i rozbojem. Nie tylko mordem i rozbojem, ale jeszcze stręczycielstwem, wymuszeniem. Mogę wymieniać do jutra. Powiem więcej. Ja to zamierzam wszem i wobec udowodnić. Niby jak. Ha, ha, ha. Zobaczysz, wszyscy zobaczycie i się przekonacie. Tylko... Aha. Ale ja od jutra będę brazylijską fotomodelką. Może jeszcze kawałek? Z przyjemnością. No i to jest właśnie ta pogodna twarz Gorczaka. No, pani Cecylia pomaga dzieciakom, poświęca swój czas. Rozumie pan, nie wszystkie dzieci mają w domu warunki do nauki, a u mnie znajdą zawsze ciepłą zupę, ciszę, spokój. Porobię fotki. Będą dobrze wyglądały przy artykule. Pani Cecylio, troszeczkę w lewo. Super. O. I uśmiech. Karolina opowiadała mi o pogodnej twarzy Gorczaka. Na początku nie wierzyłem, że w ogóle taka istnieje. A tu proszę. Taka niespodzianka. Pani Cecylio, porobię jeszcze kilka fotek tutaj dookoła. Oczywiście. Dobra. Pani Karolino, nie dałoby się coś z tym zrobić? Ja to słyszę cały dzień. Dzieciaki jak przychodzą odrabiać lekcje, też pytają, co tam się dzieje. Ja rozumiem, ale jeśli to się dzieje pomiędzy 6 a 22, ja nie bardzo mogę interweniować. No chyba, że zaczną zakłócać ciszę nocą, to wtedy proszę dzwonić. Do wszystkich patroli. Burda na ulicy Piaseckiej. Potrzebna pilna interwencja. Kto jest aktualnie najbliżej? To co, my mamy tutaj już wszystko gotowe? Tak. Możemy się zbierać. Pani Cecylio, ciasto petarda. Bardzo dziękuję za Dziękuję. rozmowę i za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Do widzenia. Dyktafon. Kilka dni wcześniej wpadłam na pomysł, żeby pokazać pogodniejszą twarz naszej dzielnicy. Skontaktowałam się ze znajomym młodym reporterem, od razu zapalił się do tego pomysłu. Mnie też zależało, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. I wtedy wszystko zaczęło się walić.
Co tu się dzieje? Przepraszam. Proszę się rozejść. Proszę odłożyć ten telefon. Proszę odłożyć telefony. Żadnych zdjęć. Tu 6. Jedzie tu ktoś na Piasecką? No to dajcie mi też karetkę. Mam śmiertelny wypadek. Bez odbioru. Zostaniesz tu? Pomożesz mi? Karolina, nigdy trupa nie widziałem. Poradzisz sobie. Przepraszam. Co ty, człowieku, co ty wyprawiasz? Schowaj to, dobrze? A wolność prasy to co? No jest tam, gdzie twoje sumienie. Rozejść się bardzo, proszę państwa! Reporter zamiast mi pomóc, zaczął pstrykać zdjęcia, bo poczuł krew i świetny temat. No nie na to się umawialiśmy. A poza tym chyba istnieje coś takiego jak szacunek dla zmarłego, dla czyjejś tragedii. Ale do niego nic nie docierało. Ten chłopak był przerażony. Tylko czy był przerażony dlatego, że stała się tragedia, czy dlatego, że maczał w tym palce? Dobra, pilnuj, żeby tu nikt nie wchodził. Co ja ci mówiłam? Co ja ci mówiłam? Co ja ci poradzę, że temat dosłownie sprawnie nie zrobiłem! Zamknij mordę i nie wierzgaj. On stał na balkonie, na górze. Ta, nie tylko stał, ale zrzucił kolegę. Co ty wiesz? Nie było cię! Zamknij mordę, powiedziałem. To on! Wszystko widziałem z dołu. Psa wyprowadzałem. Szarpał się z tym drugim, a potem wypchnął go przez balkon. Jak Boga kocha. No, mówiłem, że mam świadka? Kamil chciał wyskoczyć, próbowałem go powstrzymać. Kurwa, czemu mi nie wierzysz? Rafał, spokojnie. Zamknij mordę, bo ci przypierdolę. Rafał, proszę cię, spokojnie, dobrze? Spokojnie. Gdzie jest Kamil? Co się stało? Cholera jasna. Chcesz zrobić coś pożytecznego? To zajmij się matką Denata. Jakiś idiota ją tu ściągnął. Przepraszam, co się Pani stało? jest matką, tak? Tak. Bardzo mi przykro. Wyciągnijcie go z tego, proszę! Tu nie wolno chodzić, spokojnie. To ty to zrobiłeś! Wiem o tym! Przecież pani wie, że Kamil był moim przyjacielem. Chodź! Bydlaku, zginiesz w pierdle, ja tego dopilnuję! Proszę, spokojnie, tutaj nie... Spokojnie, spokojnie, będzie w porządku. Odłóż ten telefon. Gorczak to tygiel różnorodności. Choć ma bardzo złą sławę, ma także swoje lepsze miejsca, także zamożniejsze. Kamil, zmarły chłopak, pochodził z tego lepszego rejonu, a zatrzymany Antek mieszkał w najgorszej części dzielnicy. Czyli co? Pokłóciliście się i wyrzuciłeś go z balkonu. Już panu tłumaczyłem. Kamil, on rzucił się na mnie, próbował mnie pociąć. A potem zaczął coś bredzić, że mu gorąco, że coś go oblazło, że musi skoczyć, żeby to zabić. Próbowałem go powstrzymać. Brawo. Piękna historia. Powinieneś za to dostać Oscara. Szkoda tylko, że mam świadka, który twierdzi, że widział, jak go wypychasz z balkonu. Tego faceta z dołu? Co on kurwa mógł widzieć? Pogadajcie z kimś z imprezy, na pewno powiedzą jak było. Niestety wszyscy się zmyli, zanim przyjechaliśmy. Za to twoja kartoteka. No. Ta nam mówi bardzo dużo, proszę. Kilka pobić. Broniłem się! Słuchaj. Przyznaj się do winy, co? Przestań, kurwa, tracić mój czas. Prokurator dzwoni. Podejdziesz? Lepiej dla ciebie będzie, jeżeli zaczniesz współpracować, jak wrócę. O, tu jesteście. Co ty tu robisz? Kto ciebie tu wpuścił? Mogę przeprowadzić z nim wywiad, nigdy nie gadałem z mordercą. Wyjdź stąd. Wyjdź. Wyjdź, mówię. Wyjdź. Sama sobie byłam winna. Pozwoliłam mu wszędzie za sobą chodzić, nawet na komisariacie. Już po tej sytuacji pod blokiem powinnam go odesłać z kwitkiem. Cholerna hiena dziennikarska. Wiem. Przesadziłem. Ale od tej pory będę grzeczny, obiecuję. No ale ty niepotrzebnie traktujesz tak kary. Zobacz, ten lumpek to jest serce Gorczaka. Kopalnia tematów. Postoisz, posłuchasz. A ty będziesz miała mnie z głowy, tak? Jaki przyjemny efekt uboczny. O, dzień dobry. Pani Maria jest jeszcze w szpitalu. A jeszcze kilka dni zostaje, ale już na spoko. A co to za jeden?
Bardzo mi miło. Ja jestem reporterem, A w który ogóle, robi co to materiały. była za afera? Foty widziałam. Jakie? No, kumpela mi wysłała, co jakiś koleś jej podesłał. A w internetach piszą, że podobno czacha mu pękła, że mu mózg wyleciał. Ja pierdolę, Boże, ochyda. co za bzdura? Kto w ogóle takie rzeczy wymyśla? Była tam pani? Ale czad. No to niech mi pani coś powie, bo ja znam Kamila i Antka. Znasz ich? No. A co? Dziwni tacy. Kamil grzeczny synalet nadzianych starych, a Antek z takiej rodziny, że ja pierdolę. Wszyscy siedzieli, siedzą albo będą siedzieć. No, zaraz tam jadę. Bez pitbulla to lepiej tam nawet nie zaglądać. Kumpela mi napisała, że taki koleś jej napisał, że podobno Antek pożyczał od Kamila kasę i nie miał z czego oddać, więc go zabił. Byłabym świetną policjantką, co nie? Ty byłabyś świetnym wszystkim. To mogła być idiotyczna plotka z netu albo trop, który powinien zostać wzięty pod uwagę. Bo rzeczywiście to była dziwna znajomość. Chłopaka z marginesu i bananowego chłopca. No, takie na Gorczaku się nie zdarzają. Halo, już, dobrze, dosyć. Spokojnie, tak? Pierdalaj! Zabawę psuje jebana. Rodzice Antoniego musiała, pani i... Kogo? Ja spierdalam. Rozumiem, że państwo są rodzicami, tak? Antek został aresztowany. Antek, wasz syn. A ten kurwa świr. Wódki się z nami nigdy nie napił. Ale psycho zgarnął. Moja krew. Pomyślałam wtedy, że tak właśnie musi wyglądać piekło. Bo jakie szanse ma dziecko z takimi rodzicami? Oni nawet nie zauważyli, że go nie ma. Ojciec ucieszył się, że syn został aresztowany. W sumie mieli 7 dzieci, najmłodsze 5 lat. Nie wiedzieli, gdzie akurat były. Wolska? Tak? Już są, dobra. Dobra, jadę. Nie, to nie mógł być pokój zabójcy. To był pokój chłopaka, który za wszelką cenę stara się wyrwać z tego syfu. I co, ją miał zabić za 50, 100 czy, nie wiem, nawet 200 złotych? No nie, jakoś nie potrafiłam w to uwierzyć. Mam wyniki badań. Gratulacje. Zdrowa jesteś? Nie moje. Kamila, tego, co wypadł z balkonu. Tego, co został wypchnięty z balkonu. No właśnie niekoniecznie, bo co się okazuje, miał we krwi metanol. A co powoduje metanol? Stany psychotyczne. Czyli naprawdę mógł chcieć wyskoczyć z tego balkonu, a Antek mówi prawdę. Cholera. To może być przełom w śledztwie. Szkoda tylko, że tak nie było. Dobra, wiem, o co ci chodzi. Ten świadek, ale to jest tylko Tak, jeden... świadek. Jest jeszcze drugi świadek, który potwierdza tę wersję. Jaki drugi świadek? Dziewczyna. Była na imprezie i widziała, jak jeden drugiego z premedytacją wypycha z balkonu. Także pozamiatane, koniec śledztwa. Zaczekaj, ale skąd ona się nagle wzięła? Przecież mówiłeś, że po imprezie się wszyscy nagle zmyli. To co, nagle chce składać zeznania? Nie wiem. Może kocha sprawiedliwość. Chcesz? Sama ją zapytaj. Na Gorczaku są dobrzy ludzie. Są nawet tacy, którzy kochają sprawiedliwość. Ale nikt tutaj nie kocha policji. I nikt tutaj nie przyjdzie z własnej woli składać zeznania. Już na pewno nie w takiej sprawie. Coś się musiało za tym kryć. Tak, no byłam tam. Antek wypchnął Kamila przez balkon. Jest pani pewna?
No, wypchnął i tyle. Zadowolona? A dlaczego? Co dlaczego? Go wypchnął. A co, ja w głowie jego siedzę? Jego zapytajcie. To dlaczego nie zeznała tego pani wcześniej? No po prostu zesrałam się i spierdoliłam zresztą jak wszyscy. No ale potem przypomniałam sobie o swoich obywatelskich obowiązkach, no i przyszłam, nie? Proszę. Obywatelski obowiązek. Bo sobie przypomniała o obywatelskich obowiązkach. No chyba sobie to zgooglowała i wkuła na pamięć tuż przed wejściem na komisariat. Te zeznania śmierdziały na kilometr kłamstwem. A Rafał chciał mieć to z głowy. I miał, niestety. No chyba jej nie wierzysz, co? Nie wiem. Dziewczyna coś zachętnie gada. No, a z drugiej strony nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Co ty w ogóle za mną tak łazisz, co? Nie no, weź, przecież to jest jakaś perfidna ściema, no. Bo to widać? A, że dziewczyna nie jest Einsteinem, tak? To od razu kłamie. I to ja niby jestem uprzedzony. Ej, zaczekaj. Mówię, że... Powiedziałem, że to jest koniec śledztwa. A jeżeli ci się nudzi, to się możesz zająć strumieniem trefnego alkoholu, który się rozlewa po kurczaku. Bo jak się okazuje, nasz denat nie jest jedyną osobą, która się zatruła metanolem. Nie patrz się otwierać tych drzwi. Ciasteczko? W pierwszej chwili się wściekłam, ale za chwilę dotarło do mnie, że to może być powiązane. Może wyjaśnienie sprawy zatrutego alkoholu pomoże w wyjaśnieniu sprawy tego wypadku. I to byłaby szansa dla Antka. W tamtej chwili mocno w to uwierzyłam. Kurwa, wypierdalaj, mówię, zakaz. Wypierdalaj, mówię, kurwa, zakaz. Zakaz jest, kurwa. Wypierdalaj, kurwa. Halo? Niech ja nie wejdziesz tu. Szanownie mi spierdalaj z drogi. Panowie, co tutaj się dzieje? Nic się nie dzieje. Co się ma dziać? Może pan mi powie? Wszystko w chuj, pięknie jest. A pan się źle czuje? Źle, kurwa. Człowiek nie wielbłąd, pić musi. Hrabia nam zakręcił kurek z gorzałą i co teraz? Hrabia zakręcił kurek? Wychowanie w trzeźwości. Psia jego mać nam tu funduje. Ciekawe. Hrabia ogłosił prohibicję. No koniec świata, przynajmniej dla niektórych. Czego się bał? Co wiedział? Jaki miał w tym interes, żeby odcinać ludzi od wody? Bo to, że miał, w to nie wątpiłam. On miał interes we wszystkim, czego się tykał na Gorczaku. Ociemniałeś. Uważaj sobie. Mój bimber jest czysty jak łza. Ja produkuję go od 40 lat i nigdy nie miałem żadnej reklamacji. To skąd do chuja pana bierze się leweanką? Nie ode mnie. Zaraz ci pokażę. Pamiętaj o tym, że metanol i etanol mają różne temperatury parowania. Szkołę mi kurwa robisz? Wbij sobie do głowy. Dopóki hrabia nie ustali, skąd się bierze kurwa lewa księżycowa, masz zakaz sprzedaży. Nie możecie mi narzucić, co ja będę robił. Ja od 40 lat. To poskarż się psom. Zabudziłaś, mała? Buła jestem, do usług. Mogę ci jakoś pomóc? Dziękuję, poradzę sobie. Aha, nie wiedziałem, że pani mundurowa. Może pani zawsze na bułę liczyć. Nie widziałam go wcześniej na Gorczaku. A takich jak on znam wszystkich, no przynajmniej kojarzę. Na pewno powiedział o mnie reszcie, ale nie chciałam tam być, kiedy będzie to robił. W każdym razie wiedzą, że ktoś węszy. Z jednej strony źle, ale z drugiej strony może się przestraszą, zaczną działać gorączkowo, popełnią jakiś błąd. I wtedy hrabia Amstafa ze smyczy spuścił, bo tamten nasikał w pelargonie takiej jednej starej baby, a hrabia kocha pelargonię. Romantyk, no nie? A zrobiłbym z nim wywiad, da radę załatwić? Nie ma opcji, A czemu? bo on z byle kim nie gada. Cieciu, jak mamy robić za jego niańkę, to lepiej zacznij mi płacić. Znasz tego hrabiego? Dałoby radę załatwić z nim wywiad? Nie, ale znam za to wspaniałego, starego kawalera szewca, który robi buty na wymiar dla bezdomnych. I za co pojechałeś z Ankiem? Totalnie mu się należało. Miał zadzwonić i nie zadzwonił, to ma za swoje.
przez ciebie trafi do pierdla. Może tam nauczę go szacunku do lasek. Poza tym wiadomka, nie? Więc to o to mnie chodzi. Idziemy, straszny chłam. Prawda stara jak świat. Nie wiadomo o co chodzi? To chodzi o pieniądze. Ktoś tej panience zapłacił za lipne zeznanie. Tylko kto? I dlaczego? Wiesz co, chodźmy na Żeromskiego, tam może będzie nowa dostawa. Jaki skwar. Halo, halo, zaczekaj. O, pani oficer. Czy jakoś tak, nie znam się. Co jest? Wyrobiłaś Antka. Kto ci za to zapłacił? Nie, co pani? Ja na komisariacie powiedziałam całą prawdę. Pomóż mi, to może przymknę oko na kradzież, której się przed chwilą dopuściłaś. Co tam masz? Ojej, co to? Co tu się znalazło? Co, grozisz mi? Nic mi nie zrobicie. Znikoma szkodliwość, wiem coś o tym. Dla wymiaru sprawiedliwości może tak, ale do tego dochodzi jeszcze składanie fałszywych zeznań. No i nie wiem, czy hrabia będzie taki wyluzowany, jeśli dowie się, że okradasz jego matkę. Chyba rozumiesz, o czym mówię. W takim razie poproszę cię, żebyś grzecznie odniosła to na miejsce i później opowiedziała mi wszystko, co się wydarzyło, co widziałaś, czego nie widziałaś na imprezie, na której cię pewnie wcale nie było. Tak, hrabia czasem się przydaje. Nie robię tego często, może nawet wcale. Ale taką bezczelność można było tylko zwalczyć jeszcze większą bezczelnością. No i opłaciło się. Dziewczyna wyśpiewała wszystko. No i co? Mówisz tutaj, czy jedziemy na komisariat? Tylko tam to już będzie bardziej oficjalnie. Z wpisem do akt, pobierzemy ci odciski palców. Jezu, no dobra, pani oficer. Sierżant, dlaczego nakłamałaś mojemu koledze, że Antek wypchnął chłopaka przez balkon? Kto ci za to zapłacił? Jak powiem, to będę miała jeszcze więcej problemów niż z panią. Ta? No dlaczego? Bo tak, bo to jest Gorczak. Ja bym się tak z nim nie patyczkowała, pani Karolino. Na glebę przydusić, rękę wygiąć, tipca złamać, to zacznie śpiewać. Lalunia. Magda, masz się czym zająć? No przecież się zajmuję. To świetnie. No. A ciebie znajdę i ci własna ciłała nie pozna. Ona mi grozi, a pani nic? Dobra, nie mam na to czasu, jedziemy na komisariat. Nie, dobrze powiem, ale zachować tak pani jakoś dla siebie, dobra? Słucham? Jeszcze raz. Ja mam to zachować dla siebie? Dziewczyno, czy ty zdajesz sobie w ogóle sprawę, co ty w ogóle robisz? Mataczysz, utrudniasz śledztwo. Chłopak stracił życie, drugi może za to beknąć, ale może być w ogóle niewinny, a ty urządzasz sobie tutaj jakiś koncert życzeń? Madzia, miałaś się czymś zająć, prawda? Ja nie wiedziałam, że pani taka twarda babka jest. No, bo z wyglądu to bym raczej nie powiedziała. Przeszkadzasz. Ale ja panią podziwiam, serio, bez kitu. No, sama się nawet trochę dziwię, no bo psa podziwiać to taki trochę przypał jest. Ale daje pani radę, serio. Szacun. Magda. Już? Skończyłaś z tym wchodzeniem w tyłek bez wazeliny? Skończę to ja później, ale z tobą. Dobra, Magda na zaplecze, dziękuję ci bardzo. Dziękujemy za wsparcie. Do widzenia. Kto ci zapłacił za te kłamstwa? To ojciec tego Kamila, co nie żyje. Kazał zgłosić się na komisariat, powiedzieć, że to Antek, że wszystko widziałam, ale mnie tam nawet nie było. Rozumiem, że wycofujesz swoje wcześniejsze fałszywe zeznania, tak? No nie mam wyjścia. Może jak ten facet się o tym dowie, to... Spokojnie. Nikt się nie dowie. Dobra, spadaj. Powódka. Dzięki. Rafał! Rafał! Ona kłamała. Ona wcale nie widziała, że Antek wypycha Kamila przez balkon. Nie mogła widzieć, bo jej tam w ogóle nie było. Czy ty się do jakiegoś maratonu przygotowujesz? Zresztą nieważne, nie chce mi się ciebie słuchać. Ach, no tak, jejku, to jest bardzo smutne. Przykre, że ktoś za ciebie wykonuje całą twoją pracę, prawda? Dobrze. Dlaczego miałaby kłamać?
Bo ojciec Kamila jej za to zapłacił. Bo on chce chłopaka posadzić za swojego syna. To, że kłamała, nie znaczy jeszcze, że on tego nie zrobił. Sama powiedziałaś, nie było jej tam, nic nie widziała. Rafał, czy ty w ogóle słyszysz, co Zresztą ty... nieważne. To już nie jest moja sprawa. Teraz się prokurator tym zajmuje. A po gnojka przyjadą jutro i zabiorą do aresztu śledczego. Alchemika, tego bimbrownika właśnie zgarnęli. Postawić na dołek, czy będziesz go słuchał? O, widzisz? Ale cyrk komecie mi dałaś dobry. Może nawet dostanę premię. Wiedziałam jedno. Jeśli sprawa Antka pójdzie dalej, to będzie koniec. Nikt tam nie stanie po jego stronie. Miałam naprawdę niewiele czasu. Moja woda jest dobra, nikogo nie zatrułem. Człowieku, zatrułeś czy nie, ten cyrk jest nielegalny. Czemu on nie jest skuty? A jak się miałem wyszczać? Za skutymi rękoma? Skuć go i załać. Zaraz wam udowodnię, że jest bardzo dobry. Kurwa, czy wy go w ogóle przeszukaliście? No i co, psy? Wypiłem i nic mi nie jest. Mój towar jest dobry. Cholera jasna, no zatruł się! Wezwijcie karetkę! Droga, dawaj czystą wódkę! Dawaj, dawaj! Co, ty zwariowałaś? Czysta spowolni trawienie metanolu. No kurwa, to wariat, panie Kostyna. Świetny tytuł, pożyczę go sobie! Pij, dobra? Pij. No dawaj, pijemy, hop! No co? No co bywają zimne? To jest jakaś katastrofa. No nie jest tak źle, ale niech przeżyje. I to jest wszystko twoja wina. Dopiero ty mi dziękowałeś za to, że ci dałam cęk. No, powinienem się ugryźć w język. Co ci w ogóle strzeliło do głowy, żeby zapraszać tutaj pismaka, który wszystko nagra? Masz na to w ogóle oficjalną zgodę? Nie wiem, po prostu chciałam pokazać, że Gorczak to nie jest samo dno i 2 metry mułu. No, to pokazałaś, że pod tym dnem i 2 metrami mułu płynie jeszcze rzeka gówna. Może po prostu musimy mu dać lepszy temat. Ciekawe jaki. Na przykład taki, że uratowaliśmy niewinnego chłopaka przed więzieniem. Wiesz co? Ja mam lepszą propozycję. Ty już po prostu przestań wszystkim pomagać, okej? Bo im bardziej próbujesz, tym większe jesteśmy dupie. W sumie było coś w tym, co powiedział Rafał. A na dodatek skończyły mi się pomysły i tropy. Pomyślałam, że może trzeba czasem zrobić krok do tyłu, żeby pójść naprzód. Stwierdziłam, że porozmawiam jeszcze raz z Antkiem, nieoficjalnie. Antek, musimy porozmawiać. Nie wiem, masz może kogoś z tej imprezy, kto mógłby zeznawać w twojej obronie? Cholera. Antek? Przynieś coś do zatamowania krwi. Cokolwiek. Ścierki, ręczniki. Co się dzieje? Zobacz, co się dzieje. Podciął sobie żyły. Cholera jasna. Cholernie cię. Zadzwonię po karetkę. Dawaj ręcznik, je masz? I tak mi nikt nie uwierzy. Nie pójdę do pierdla. Na pewno nie na moim dyżurze. Zobacz to z tą karetką, okej? Wytrzymaj, jest szansa, słyszysz? Antek, możesz się z tego wybronić. Kamil był zatruty trefną wódką od alchemika, miał psychozę. To nie alchemik wtedy przywiózł wódę. Tylko buła. Patrz na mnie, Antek, proszę cię. Patrz na mnie, zostań ze mną. Co z tą karetką? Buła. Sama ksywa nic mi nie mówiła, ale okazało się, że to jest prawa ręka alchemika. I to ten typ, który zatrzymał mnie pod tamtą metą. Czyli instynkt mnie nie zawiódł. I sprawa zatrutego alkoholu mogła pomóc temu chłopakowi. Ale ja nie miałam zielonego pojęcia, gdzie szukać tego buły. Jeszcze ci mało, czy dasz sobie wreszcie spokój? Gdybym nie poszła do tego chłopaka, to już by były dawno martwe. Ta woda była niejakiego buły. Powinniśmy go znaleźć, zgarnąć. Jutro. Na dzisiaj wystarczy. No, chyba powinniśmy działać od razu. 2 karetki na komisariacie w ciągu jednego wieczoru. Jutro będę mieć niezłą przeprawę z szefem. Ty zresztą też. Dlatego teraz pójdę do domu, położę się spać. A jutro jak się obudzę, to się okaże, że to wszystko był chujowy sen.
Tak? Z tej strony Cecylia Mazurek. Jak w sprawie lubieżnych odgłosów za ścianą, pani Karolinko, mówiła pani, żeby dzwonić, jak zaczną zakłócać ciszę nocną. No więc dzwonię. Cały ten dzień to był koszmar. I jeszcze na koniec sąsiad erotoman. No ale obiecałam pomoc, więc już nie mogłam odmówić. No i całe szczęście. Dzielnicowa, proszę otworzyć! Tak? Nie wiem, co pan tutaj robi, ale proszę to robić Panie ciszej. reżyserze, robimy przerwę? Pan Seweryn miał, że tak powiem, bardzo dużo energii witalnej i takie zacięcie artystyczne. I to wszystko składało się na kręcenie amatorskich filmów pornograficznych, które z pasją produkował u siebie w mieszkaniu. Zapraszam panie, proszę wejść. Proszę usiąść. Dziękuję, ja postaję. Bardzo panią przepraszam, zazwyczaj organizuję produkcję w dzień, żeby nikomu nie przeszkadzać. Produkcję? Kręcę, jakby to ująć, filmy erotyczne dla dorosłych. Porno. W żadnym wypadku. Moje produkcje są wysmakowane i mają fabułę. Żadnych zboczeństw. Robi to pan dla siebie? A skąd? Ja jestem wyjątkowo spokojnym człowiekiem z typowymi potrzebami, ale wie pani, emerytura nie jest za wysoka, a ja jestem filmowcem amatorem, więc tak sobie dorabiam, a pan Buła dobrze płaci. Pan Buła? Tak. Skupuje ode mnie produkcję. Idą jak świeże bułeczki. Wie pan, gdzie mogę znaleźć pana Bułę? A ja pani nie wystarcza? Buła nie ograniczał się do jednej branży. Wcale mnie to jakoś bardzo nie dziwiło. Amatorskie porno świetnie pasowało do tego obleśnego typa. Ale dowiedziałam się, gdzie go znaleźć. No szkoda, panowie, no ale co? Towar pójdzie się jebać. Ale chyba sami przyznacie, że nieźle nam się upiekło, nie? Słuchajcie, musimy z tym zrobić porządek, zanim się zorientują, że pędziłem na sprzęcie starego, no bo wtedy będzie lipa. Także zabieramy to do samochodu, robimy porządek. Nieźle spierdoliłeś tą sprawę. Tam, już mi się siedzi przy tych fiolkach nie chciało. Wyjebane. Zwijamy to i po temacie. Dawajcie, dawajcie. Tylko ostrożnie. Dobra, jeszcze jeden. Co panowie, to już wszystko? Wszystko. Teraz już nikt nie powiąże cię z tą trefną wodą. To zajebiście. Pamiętajcie, sukcesy trzeba świętować. Spierdalajcie, ja tu jeszcze mam coś do załatwienia. Ktoś zasłużył na karę. I co, mała? Nie możesz się doczekać, co? No ja też. Nie szarp się, kurwa! Nie szarp się, powiedziałem! On by mi naprawdę to zrobił. A później pewnie zabił. Więc hrabia uratował mi życie. Gnoj. Teraz tego śmiecia mogą zabrać twoi koledzy. Ja nie wiem, czy ty jesteś tak koszmarnie głupia, czy masz skłonności sadomaso. To jest Gorczak. To nie jest plac zabaw dla znudzonych dziewczynek. Odpuść, bo następnym razem pomoc może przyjść za późno. A gdzie ty idziesz? To jest też twój biznes, też na to odpowiesz. Mój.
I nie chciałem, żeby jakiś chuj truł mi ludzi na dzielni i ja się dowiedziałem, kto to jest i ja wam go podałem na tacy, więc nie ma kurwa za co. Mam tobie dziękować, tak? Byłoby miło. Krew chłopaka, który rzucił się z balkonu, jest też na twoich rękach i ty pójdziesz za to do pierdla. Słyszysz? Za co? Za wszystko! Jesteś aresztowany! W tylnej kieszeni ma komórkę, sprawdź. Warto. Może i jestem naiwna i głupia, ale przynajmniej w coś wierzę. Dzięki temu moje życie ma sens, bo wiem, że są ludzie, którzy mnie potrzebują, którzy na mnie liczą. Na przykład ten chłopak, Antek. Drzwi. Do środka powoli. Głowa. Dobra, pilnuj go. Ciebie to resztę pojebało, Wolska. On mógł cię zgwałcić i zabić, a to jest ostatnia rzecz, której teraz potrzebuję. Dzięki za troskę. Nie jesteś matką Teresą z Korczaka. Nie jesteś pieprzoną superbohaterką. Jesteś pierdolonym krawężnikiem. I albo się z tym pogódź, albo szukaj innej roboty. Kręć tą dupcią mała. Dobrze. Kamil, co tobie jest? O kurwa, spierdolamy stąd. W końcu miałam swój upragniony dowód na niewinność Antka. Pojechałam na komisariat, pokazałam to Rafałowi. Jeszcze z samego rana przed służbą pojechałam do szpitala przekazać dobre wieści Antkowi. Poryczał się, a ja razem z nim. Cześć. Potrzebuję kilku komentarzy do wczorajszych zajść. Chcesz coś powiedzieć? Wczoraj to przecież było jakieś totalne szaleństwo, ale wiesz, że to nie jest cała prawda o Gorczaku. Tutaj mieszkają naprawdę wspaniali ludzie, którzy są pomocni dla innych, chcą wsparciem. Wiem. Widziałem wystarczająco, nasłuchałem się jeszcze więcej. Chcesz coś powiedzieć, czy nie? Ej, ale o co chodzi? Halo! Nic, co bym powiedziała, i tak nie zmieniłoby jego zdania, więc po co miałam sobie strzępić język? Niektórzy ludzie wolą zatrzymać się na pozorach. Inni wolą prawdę. Antek, nie powinieneś wracać do domu. Tam nic dobrego na ciebie nie czeka. Ale przynajmniej mam dach nad głową. Znam takie miejsce, schronisko dla młodzieży. Tam pracują naprawdę dobrzy ludzie. Na pewno cię przyjmą. Będziesz miał chwilę, żeby odpocząć, zastanowić się, co chcesz robić dalej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Będziesz miał dach nad głową, ciepły posiłek i spokój. To jest dużo więcej niż masz tutaj w domu. Dostałeś szansę od losu, wykorzystaj ją, co? Nie dostałem jej od losu, tylko od pani. To jest niedaleko, podrzucić cię? Dobra, jedziemy. Dzień dobry. O, nieźle nam dostrał ten pani pismak. O, tu na przykład. Pogodna twarz Gorczaka ma czerwony od alkoholu nos, a w kącikach ust ślady wymiocin. Tę część miasta powinniśmy odgrodzić od reszty grubym murem i zaorać. No właśnie nie tak to miało wyglądać. Właśnie chciałam mu pokazać, co tutaj się dobrego dzieje, żeby może zdjąć z Gorczaka tą złą sławę slumsu. Ale my kochamy tą naszą złą sławę, pani Karolino. Nie jarzy pani? Bo ostatnio taki deweloper chciał wypierdolić
To znaczy wywalić mieszkańców takiej jednej kamienicy i zaorać ją w cholerę i postawić taki apartamentowiec dla nadzianych. No i co? Po tym, co ten tutaj napisał, to bankowo mu się odechce. Siedzisz jeszcze? No, chyba że chcesz to zrobić za mnie. Nie. Ale w sumie w ramach podziękowań mógłbym. Wiem, że czasem się zachowuję jak dupek. Zdaję sobie z tego sprawę. No, przez grzeczność nie zaprzeczę. Nie, bo kurwa, po prostu ta robota i ci wszyscy ludzie... To... Ja wiem, że ty się kurwa starasz i traktujesz tych ludzi jakoś tak inaczej. Zresztą to jest jakaś chora jazda, moim zdaniem, ale... Po prostu w stosunku do ciebie nie powinienem zachowywać się jak chuj. Chyba powinnam sobie to nagrać. No, chyba powinnaś. Bo to się już raczej nie powtórzy. Spoko. Po prostu chcę, żebyś wiedziała, że cenię sobie twoją pomoc. Słucham? Cenię sobie twoją pomoc. Dzięki, Rafał. No to jest, nie, naprawdę to jest bardzo miłe. I tylko wiesz, że to nie jest jakaś tam moja zasługa czy coś, to wszystko ty tutaj masz najlepsze wyniki, więc ja tam się czasem wtrącę, za co też przepraszam. To co? Mogę dalej być dupkiem? Możesz mi zrobić kawę. Polska, czy ty kurwa czasem nie... Z mlekiem i z cukrem? Potrzebna jest pana pomoc. Co się stało? Pomoc. Niech pan sam zobaczy. Dowód osobisty i pokaż, co masz w kieszeniach. Albo wylądujesz na glebie i sam znajdę. Nie mam dowodu. Dociera chociaż trochę do tej zakutej psiej pały twojej, że ktoś może ją próbować skrzywdzić. Gleba! Gleba! Puszczaj! I zaraz znowu ci przyjemnie. O, widzi pan? Bo to żadna prostytutka. To moja żona. Obudź się. To proszę cię.